piątek 17 czerwca Chińska Republika Ludowa oficjalnie ogłosiła zakończenie budowy nowego lotniskowca typu 003. Należy podkreślić, że okręt ma wejść do służby dopiero w 2024 roku, po wyposażeniu go w systemy bojowe, sensory, a także po przejściu wymaganych testów na morzu. Tym samym chińska marynarka wojenna będzie posiadać w swojej flocie 3 okręty tego rodzaju, najwięcej poza US Navy, która ma 11 jednostek tego typu, jak i 9 mniejszych mini-lotniskowców. W tym odcinku serii Porozmawiajmy o Pacyfiku chcielibyśmy nakreślić, czym jest nowa jednostka marynarki wojennej Chin oraz przedstawić szerszy kontekst związany z modernizacją chińskiej floty. Nowy lotniskowiec o nazwie Fujian jest znacznie bardziej zaawansowany od swoich dwóch poprzedników, Shandong i Liaoning, które bazują na rozwiązaniach stosowanych w jednostkach sowieckich. Fujian jest natomiast pierwszą konstrukcją w pełni zaprojektowaną w Chinach. Długość jednostki wynosi 318 metrów, a tonaż 80 000 ton, dzięki czemu jest ona większa niż niedawno wprowadzone okręty brytyjskie klasy Queen Elizabeth. Rozmiar ten pozwoli na stacjonowanie na okręcie do 60 myśliwców. Dla porównania, amerykańskie superlotniskowce Ford i Nimitz mają 333 metry długości przy tonażu wynoszącym 100 000 ton. Warto również zaznaczyć, że w odróżnieniu od najnowszych jednostek amerykańskich posiadających napęd nuklearny, Fujian polega na konwencjonalnym napędzie. Obecnie poza USA jedynie Francuzi posiadają podobną technologię związaną z energią atomową. Co ciekawe, pierwszy kiedykolwiek zawodowany chiński lotniskowiec Liaoning powstał na bazie kadłuba sowieckiego okrętu typu Kuzniecow, zakupionego od ZSRR w latach 80. Jednostka weszła do służby dopiero w 2012 roku. Ponadto Shandong, który zasilił flotę w 2019 roku, został w pełni konstruowany w Chinach, ale wciąż bazuje na rozwiązaniach z jednostek sowieckich. Zakończenie budowy nowego lotniskowca jest kolejnym kamieniem milowym w przyspieszającej w ostatnich latach modernizacji i rozbudowie chińskich sił morskich. Proces ten rozpoczął się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, a szczególnego znaczenia nabrał po kryzysie w Cieśninie Tajwańskiej w latach 1995-96, kiedy amerykańska projekcja siły upokorzyła chińską marynarkę wojenną. Chińscy analitycy i krajowe media wskazują, że do 2035 roku flota ma posiadać aż 6 okrętów tego typu co Fujian. Prognozy te mają potwierdzać ambicje Pekinu, który w perspektywie kolejnych dekad chce posiadać flotę oceaniczną. Wpisuje się to także w długofalowy, strategiczny cel państwa środka, opierający się na posiadaniu sił zbrojnych o klasie światowej do 2049 roku, a więc stulecia proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej. Elektromagnetyczne katapulty zamontowane na lotniskowcu pozwolą jednostce Fujian na wykorzystanie cięższych samolotów posiadających znacznie więcej uzbrojenia. Dodatkowe korzyści tego systemu obejmują większą efektywność w zużyciu energii, przyspieszenie procesu startu maszyn czy usprawnienie przeglądu samolotów. Eksperci zaznaczają, że szybkie tempo budowy nowych okrętów w chińskich stoczniach stoi w kontraście do wymogów czasowych związanych z ich operacjonalizacją bojową. Jako przykład podaje się trudności, które Chińczycy napotkali ze skomponowaniem grupy zadaniowej lotniskowca Shandong przez ostatnią dekadę. Dużą niewiadomą pozostaje także efektywne użycie katapult elektromagnetycznych, a więc systemu, który jest jedną z najważniejszych innowacji zastosowanych w Fujian, a z którymi wiąże się szczególnie duże nadzieje. Innym problemem może być deficyt marynarzy, czy brak dostatecznej liczby zaawansowanych myśliwców jak samoloty czwartej generacji J-15T, a także niepewna przyszłość jednostek piątej generacji J-35 posiadających właściwości stealth i będących bezpośrednim odpowiednikiem amerykańskich F-35. Analitycy zastanawiają się, jaką rolę lotniskowiec może odegrać w kwestii unifikacji Tajwanu z Chinami kontynentalnymi. Poza oczywistą korzyścią wojskową, jaką gwarantuje nowy okręt, Fujian może posłużyć jako ważne narzędzie mające zwiększyć polityczną presję na Tajpej bez użycia siły. Niektórzy wskazują, że wybór nazwy lotniskowca nawiązującej do chińskiej prowincji, znajdującej się najbliżej Tajwanu,
mogła być celowa, aby wywołać efekt psychologiczny. Co więcej, zaledwie parę dni po zwodowaniu okrętu chińskie myśliwce po raz kolejny naruszyły powietrzną strefę identyfikacyjną wyspy, która, wnioskując po wypowiedziach lidera Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga, do 2049 roku ma zostać bezwzględnie przyłączona do struktur Chińskiej Republiki Ludowej. Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie podziękować za uwagę. Raport został przygotowany przez Koło Państw Obszaru Pacyficznego. Zapraszamy do subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę, komentarza oraz obserwowania naszej działalności na innych mediach społecznościowych.